kanale Biegam po wsi. Jesteśmy dzisiaj w takim oto miejscu dosyć charakterystycznym. Zobaczcie, jak to wygląda. Po tytule wiecie, gdzie jesteśmy i będziemy zaraz zwiedzać, oglądać. Zobaczcie, tu jest takie wejście, tu są jakby bramki takie i wejście tutaj, więc będziemy szli. Nie wiem, czy jesteśmy tu sami, czy może ktoś tutaj jest, aczkolwiek obiekt jest na tyle dostępny, że być może jest tutaj łatwy dostęp i można w każdej chwili tu wejść. Tutaj jest główne wejście. Jak zobaczycie, mamy główne wejście i tutaj park jest obok. Ola sobie sprawdza. Aha. Przejdę sobie tutaj. Tutaj mamy kasy. Tutaj w tym miejscu najprawdopodobniej były kasy, a tutaj ta część to jest jakby oddzielający kolejkę po prostu. I tu mamy kasę. Faktycznie tu jest kasa. Zobaczcie ten napis. To są główne wejścia. Tak. Tymi głównymi wejściami wchodzili klienci. No Tak? i trzeba było się ustawić do kolejki, bo wejścia są 3 od głównego, nie? No tak. Zobacz sufit. Ale sufit jest przepiękny. Powiem Ci, naprawdę wygląda niesamowicie. Niesamowicie. I tutaj była kasa. W takim małym okienku pani, będąc tutaj, sprzedawała po prostu bilety. Zobaczcie ten napis, jeszcze taki stary. Stary napis. Kasa. Wygląda niesamowicie. Naprawdę. Zobaczcie. Stary taki napis jeszcze. I tutaj okienko z kasy. Jak już kupiliśmy bilet, a mamy jeszcze troszkę czasu na seans, więc pochodzimy sobie jeszcze tutaj i zobaczymy, co tu jest ciekawego. Tu mamy ubikację. Zobaczcie. To były ubikacje, więc jeszcze przed seansem można było sobie tutaj zajść i skorzystać z toalety po prostu. Tak to wyglądało, ale już bardzo wiele rzeczy zostało zabranych. Wszystkie te rzeczy, te drzwi, to wszystko wygląda nieziemsko. Więc tu był ten główny hol, do którego znowu teraz powracamy. Zobaczcie, jak to wszystko wygląda. Naprawdę coś niesamowitego. Ta farba odchodząca stamtąd. Naprawdę niesamowicie. I tutaj schody prowadzące na górę. Może jeszcze zerkniemy sobie tutaj. Tu jest tak jakby droga do kas, ale od drugiej strony. Nie wiem, czy dobrze myślę. Tak, czyli tutaj najprawdopodobniej pani wchodziła. Tu jest szatnia w ogóle, bo tu mamy numerację takich haków, więc tu musiała być szatnia. Czyli u pani również można było sobie zostawić ubranie i skorzystać z szatni. Zobaczcie tą numerację szatni, jak to wygląda. Bardzo niziutko tu jest, także aż o tą lampę się przed chwilą zahaczyłem, więc bardzo niskie pomieszczenie służące jako szatnia. Olu? Nie wiem, czy tam ktoś u góry jest. Albo mieszkaniec, albo urbexer. Mieszka. Też zwiedza, ale nie, to jest ciężko tak wchodzić na przykład z czymś tutaj, żeby pomieszkać. Dobra, Olu, ale co, będziemy szli na górę już? A tutaj na dole to już wszystko mamy?
No myślę, że tak. Najwyżej jeszcze jak będziemy schodzić, to coś nagramy. Ale szerokie drzwi. Halo? Dzień dobry. Dobra, będziemy szli na górę. A, tutaj jest jakieś okno. Ono się obija po prostu. Zobaczcie te schody, jak one ładnie wyglądają. I już tutaj mamy krzesła takie typowe kinowe. Niesamowicie to wygląda, słuchajcie. Niesamowicie. Tu pełno jakichś kartek. I tu krzesła. Krzesła takie typowe, jak to w kinach są. Wygląda to niesamowicie, naprawdę. Niesamowicie. A, tutaj się obija. A jest troszkę strachu, nie? Troszkę, aczkolwiek troszkę by mnie to zdziwiło. Tu jest kolejna ubikacja. Tu mamy jakby balkon, czy coś takiego. Więc wejdźmy sobie tutaj. Zobaczcie, ile tu jest tych krzeseł porozrzucanych, wywalonych. Tutaj jest piękny balkon na niesamowicie zagospodarowany pięknie park. Przejdziemy sobie tutaj. Jeszcze Wam nie pokażę tej głównej atrakcji, do której moim zdaniem troszeczkę za szybko żeśmy przyszli, ale pokażę Wam tutaj. Zobaczcie, jak pięknie wyglądają te żyrandole i cały czas przykuwające oczy te krzesła, tak charakterystyczne dla kina po prostu. Teraz już takich nie robią. Teraz w kinach są takie, powiedzmy, wygodniejsze, ale pamiętam, że te krzesła zawsze były takie wygodne, jak byłem dzieckiem. No, może później już nie były aż takie wygodne, bo one są dosyć niskie, ale mnóstwo jest tych krzeseł tutaj. Zobaczcie, jak to wygląda. Niesamowicie. Niesamowicie to wygląda. Tutaj ta farba zielona, te drzwi. Zobaczcie, jakie piękne. Coś niesamowitego, naprawdę. I tam jeszcze jest kolejne piętro i kolejne. Spróbujemy sobie tam pójść. Ale pokażę Wam główną salę kinową. Zobaczcie to. Proszę, proszę, zobaczcie, jak to wygląda. Wchodzimy do głównej sali kinowej, w której jest niesamowita akustyka. Niesamowita akustyka i te krzesełka. I nawet ta scena, która najprawdopodobniej też była sceną do wyświetlania filmów, jak widać po zniszczonym, bardzo zniszczonym ekranie, który gdzieś tam jest. No i u góry jest balkon, na który postaramy się oczywiście pójść. Tutaj jest obok straż, jak wiecie, więc tak cichutko staram się zachowywać. Ale jak popatrzycie, tutaj nawet jest taki wielki, nie wiem jak to nazwać, transparent Dni Filmu Radzieckiego. Zobaczcie, jak to wygląda. 65 rok, Dni Filmu Radzieckiego. Niesamowite to jest, niesamowity artefakt. I tutaj scena, przepiękna scena. U góry, jak zobaczycie, tam są jeszcze reflektory takie, które najpewniej świeciły, kiedy było tutaj jakieś przedstawienie organizowane. Zobaczcie sobie tutaj, jak to wygląda, te krzesełka, te okna, ten balkon, niesamowity. No coś przepięknego, naprawdę jestem pod głębokim wrażeniem tego miejsca. Mimo że tak jest zniszczone, ale wygląda niesamowicie. I w tamtych miejscach są specjalne wyloty na film, na projekcję tego filmu, i ten film był wypuszczany i pojawiał się tutaj na tym zniszczonym ekranie, na tej scenie. Tutaj mamy jeszcze
jakąś reklamę, ale to raczej reklama związana z jakimś remontem najpewniej. Tutaj mamy jakby coś pod sceną. Nie wiem, do czego takie pomieszczenia służą, ale najpewniej były tam różne kable, jakieś rzeczy, które służyły w tym kinie. Zobaczcie sobie te krzesełka, jak one wyglądają. No, wygląda to niesamowicie. Przyjrzyjcie się temu wszystkiemu. Poukładane, tak jakby jeszcze tu miała być jakaś projekcja, jakby jeszcze miało tutaj być jakieś przedstawienie. Coś nieprawdopodobnego. I one wszystkie oczekują widzów, aby wejść i spojrzeć na ten ekran i zobaczyć film. Być może radziecki, być może kino europejskie. Któż to wie? Nie wiem, co było w tamtych czasach modne. Być może przeminęło z wiatrem, aczkolwiek z tego, co się orientuję, przeminęło z wiatrem. To był film, który nie było tak łatwo o ten film i z racji tego, że był amerykański, to nie był puszczany w kinach Europy Wschodniej. Kiedyś oglądałem taki program, w którym mówili, że gdzieś tam po roku 90 w Rosji, już po rozbiciu Związku Radzieckiego, gdzieś w kinie leciał pierwszy raz film Przeminęło z wiatrem. Czyli można sobie wyobrazić, jak to wszystko wyglądało. Ale książka też dobra. No tak, ale... Jak przeczytałam książkę, a wcześniej widziałam film, to ja sobie tą Scarlett dokładnie tak wyobrażałam, Tak? jak w tej książce. I wiesz, czasami to psuje efekt, nie? Jak coś najpierw zobaczysz, No tak, jest tak, dokładnie. a tutaj nie, ona po prostu tak wyglądała. Ona była bardzo ładna. Zresztą Red Battle też. No kurczę, o czym my tu gadamy tak naprawdę, nie? No. Tutaj jest otwarte. Tam jest otwarte. Garaże są otwarte w straży pożarnej. Więc nie może być tak, że my tutaj tak jesteśmy długo. Więc powolutku będziemy gdzieś tak bokami się może nie wynosić, ale chcemy być mimo wszystko niewidoczni. Tu też jest jakiś fragment jakiegoś transparentu z tamtych lat, ale tutaj mamy film w ogóle. O, tu mamy film. Nie mam rękawiczek, ale nie chce mi się też ich zakładać. Zobaczcie tutaj, to jest najprawdopodobniej film z taśmy kinowej. No, jest już to dosyć zniszczone, a może jest to jakiś początek tego filmu. W każdym razie można sobie zobaczyć, jak te taśmy wyglądały. Często takie taśmy były, się przepalały i trzeba było wziąć. I tak, przepalały się i żarówki, i przepalały się taśmy i trzeba było po prostu wziąć i wyciąć fragmenty. Bywało, że czasami po prostu taki film był na tyle pocięty, że istotnych scen nie było, ale jak ta kopia musiała po tych kinach mieć tournée, no to nie ma co się dziwić, że w jednym z ostatnich kin, w których miał być puszczany ten film, okazywało się, że większość scen jest wyciętych. A i czasami były te sceny wycięte tylko dlatego, że działała wtedy ambitnie cenzura. Spróbujemy sobie teraz wejść tutaj na scenę. Przyznam wam się, że raz tylko byłem albo dwa w takim miejscu. Aha, czyli to musiał być ekran. Mhm. Zawsze mnie interesowało, czy te dziurki są na wylot. I powiem ci, że są. Są na wylot, No. no. Może żeby nie było tego odbicia. Może tak myślę, że o to Może chodziło. to o to chodzi. Ale to wygląda. I widzisz, tam jest jakoś tego więcej.
jakaś płachta. Może było kilka takich rzeczy, a może ta płachta A jest... wiesz, tutaj też był i teatr. No, może to o to ku temu chodzi. służył. Tak. Zobaczcie, jak to wygląda. Uważaj, bo to są deski, być może są problematyczne. Przechodzimy sobie tutaj. Jesteśmy teraz na scenie. Mamy ogromną lampę tam u góry, jak widzicie. Pełno sznurów i różnych lin, które najprawdopodobniej służyły do zmiany dekoracji, oświetlenia. Przypuszczam, że tak to właśnie wyglądało. Tutaj mamy coś, co jest za sceną. Być może tędy wchodzili aktorzy. Tutaj mamy jeszcze takie zniszczone krzesełka, ale troszeczkę inne niż tamte. Być może starsze. Jesteśmy na scenie. Stąd wygląda tak to właśnie. Ola próbuje tam zrobić zdjątka jeszcze, a my przechadzamy się i tak troszeczkę ciutko mówimy, ponieważ tam jest obok straż, jak zapewne wiecie. No i jest dosyć to problematyczne, ale wygląda to, słuchajcie, niesamowicie. Niesamowicie to wygląda. Pełno lin, które służyły, linek do właśnie zmieniania dekoracji na przykład. Tak to wyglądało. I tutaj boczne wejście na scenę i niesamowity widok tego tutaj, co zostało. Zobaczcie, tutaj jakaś płachta, pewnie służąca też do zmiany dekoracji, albo całkiem możliwe, że to jest jeden z elementów dekoracji, który tu pozostał. W każdym razie zobaczcie od tyłu, jak wyglądał ten ekran. Zniszczony, mocno zdewastowany, ale nadal robiący piorunujące na mnie wrażenie. Przejdę sobie troszkę tutaj, żeby wam pokazać, jak wyglądają te krzesełka z tej strony. Zobaczcie, ten balkon, te krzesełka i tam z tyłu też balkon i otwarte na oścież drzwi. Dobrze. Przejdziemy sobie teraz tutaj na prawo. Trzeba uważać, bo tych lin jest sporo, żeby po prostu się nie wywalić. Ola tam robi jeszcze jakieś przebitki. Zobaczcie, jak tutaj ta kopuła jest mocno zniszczona. Jak bardzo wszystko jest zniszczone przez czas, przez deszcz, śnieg i takie tam różne. Dobrze, przejdziemy sobie tutaj. Tutaj mamy jakieś pomieszczenia. Tutaj jest łazieneczka taka mała, ubikacja pewnie. Tu inne pomieszczenia, ale to wszystko jest już dosyć zawalone, więc nie będę tam jakoś specjalnie wchodził, bo te deski mogą... Tu mogła być jakaś przebieralnia w ogóle. Coś, co pozwalało aktorom przebierać się tutaj i tu była ubikacja. Tak to musiało wyglądać. I korytarzyk. I tutaj drzwi na prawo właśnie do tej, na tą scenę. Tak to wszystko musiało wyglądać. Przejdziemy sobie jeszcze tutaj, zobaczyć, co tu jest. One jakoś specjalnie nie są powiązane ze sobą. Można zerknąć tylko tutaj, jak to wygląda, jak to wyglądało. Tu mamy takie malutkie buteleczki po piwie. Najprawdopodobniej są to stare piwa albo jakaś orężada. To jest piwo. Takie stare piwo. Ciężko. Pełna? Perła? Pełna chyba. Ale w każdym razie browary w Tychach. Jak zauważycie. Takie stare buteleczki, które tak naprawdę już, no tutaj też, ale ciężko przeczytać, co to tak naprawdę jest. Ciężko zobaczyć. Wygląda to fajnie, powiem wam. I tutaj też musiała być przebieralnia, ale to mocno już zniszczone, mocno. I te drzwi oryginalne, takie wąskie, wyglądają naprawdę nieziemsko. Zobaczcie. I tutaj przejście na ten mały korytarz.
gdzie zapewne aktorzy odczuwali tremę przed wejściem właśnie na tą scenę tutaj. Ola? A, tam jesteś. Dobra, pójdziemy sobie jeszcze tędy. Zobaczcie, jak... Usłyszcie, jak ptaszek śpiewa. O, i tutaj takie schody są. Tutaj to wygląda tak bardziej... tu są jakieś większe te ubikacje. Zresztą bardziej zachowane. I całkiem możliwe, że... Jak myślisz, co to jest? Co to jest? Są jakieś skrzynie, żeby je transportować, a jednocześnie mają przedziałki. Na film. Myślisz, że to jest na filmie? Chociaż nie. Jest szklany. Reflektory. A Może reflektory. I na takie, żeby się nie grzało, żeby odprowadzały ciepło. Chyba to o to chodzi, bo na filmy to by było za małe, bo te taśmy były spore, więc to na pewno nie. Ale całkiem możliwe, że to były 3 takie reflektory włożone tutaj. Może ktoś z widzów wie, się zna na tym. Może to było na reflektory, a może coś innego. No, ciężko powiedzieć. Słuchajcie, wyjdziemy teraz stąd i pójdziemy. Trzeba bardzo uważać, bo nie chciałbym się znowu gdzieś wywalić. O, zobaczcie. Jaka atmosfera. Jaka atmosfera, słuchajcie. Niesamowite to jest. Niesamowite. Pójdę sobie tędy, żeby jednak nie pokazywać się w oknie mimo wszystko. Ale atmosfera niesamowite. Naprawdę. Cześć. Cześć, cześć. No nie. Cześć, cześć, cześć. Cześć. Wow, ale ty to teraz magicznie otwarłaś, powiem ci. I teraz dostaniesz drzwiami. Czekaj. Teraz dostaniesz ten magią w plecy. Myślałem, że tu jesteś oświecony, a to nie. Nie, tu jest po prostu światło się dostaje Aha, z zewnątrz. tak to jest. Słuchajcie, może pójdziemy raczej na górę. No, widzisz, mi kręcił plecy, więc... Dobra, czy ja idę pierwszy? Tak. Jak Powolutku pokręcę, będzie. to Słuchajcie, tu też są jakieś elementy jeszcze tych krzeseł, takich typowych dla kina. Tam jest nasz samochód, to nie będziemy ale tu wchodzimy do góry. Zobaczcie, te schody praktycznie, gdyby się tak zastanowić, nie są aż tak zniszczone. Co prawda z sufitu to, co spadło, no niestety troszkę zabrudziło. Ale zobacz, jak te schody wyglądają. To, jak to wygląda.
Kurczę. Wygląda jak w starych czapkach schodowych, kamienicach. To teraz, Zresztą to jest kamienica taki ale wiesz, centralny budynek. wiesz jakby teraz to było, żeby to musiało być większe, wyższe. Ciekawe, czy to jest od początku, nie? Kiedy to było wybudowane? W 26? Jak to było? W 1926 możliwe, wiesz? Możliwe, że to jest właśnie to. Wow! Wow, słuchajcie. Tutaj trzeba przejść tędy. Tu już mocno, bo tu cała ściana jest rozwalona. Ale my tu jesteśmy na balkonie. Tu jest balkon. I zobaczcie tutaj, tu też są jakieś jeszcze krzesełka. Takie po prostu krzesełka, gdzieś tam jakieś rezerwowe. Nie wiem, czy to... A, tu są te projektory, słuchajcie. Albo tędy, albo jest, chociaż tu są kroki, więc wydaje mi się, że trzeba tutaj na to wejść, żeby wejść do tych projektorów. Więc ja nie wiedziałem, że tu są takie akrobacje. Nie jestem przygotowany na tego typu rozrywkę. No właśnie, tam jest chyba podobna sytuacja. A ja bardzo chciałem zawsze tutaj do tych projektorów wejść. O! Zobaczcie. I tutaj właśnie, tu jest serce kina, gdzie mamy dwa projektory. Jeden już bardzo zniszczony, drugi, no powiedzmy, jeszcze niczego sobie. Nie wiem jak to było. Tutaj chyba jest cały mechanizm tego. Zobaczcie jak to wygląda. I nawet mamy tutaj kawałek filmu. Kawałek filmu leżący gdzieś w środku projektora. Zostawimy go sobie tutaj. On jest, ale zobaczcie, on jest odcięty. Po prostu odcięty od taśmy. Może to był jakiś początek tego. Tam wszystko to i tam. Ale on jest mocno już zniszczony. Ale mimo wszystko ta obudowa tutaj jest. Nie wiem jak on wygląda, jak powinien wyglądać taki projektor. Tutaj, o, tutaj chyba wkładało się po prostu taśmy. Jak na razie wygląda to tak, że tutaj jakiś ptak sobie zrobił coś. A nie, taśma chyba była tutaj. Chyba tutaj była taśma. A tam w sumie to nie wiem co tam było. W każdym razie tutaj jest coś takiego, że być może się to kręciło. Tak sobie to wyobrażam przynajmniej. Przez to, że myślałem o tych projektorach, nie zauważyłem tego niebezpieczeństwa, które jest tam na tym suficie. No nie było to odpowiedzialne z mojej strony, ale na ten moment nie będziemy się tym przejmować. Widać, że to kino tak naprawdę to jest jego ostatni moment. Ostatni moment, kiedy możemy zobaczyć go właśnie w tym stanie. Tutaj, cześć. Trzeba szukać najprostszych rozwiązań. Ja się tam spinałem, a tutaj po prostu można wejść po schodach. Ja tak myślałam, ale no nie chciałam Ci mówić, bo mówię, może chcę zrobić dramę. Ale zobaczcie, tak dziwnie, bo najprawdopodobniej ta ściana została rozwalona wtedy, kiedy nie było wejścia tędy. Ale jak się już zrobiło wejście tędy, to są tacy, co wchodzą tędy, a mogliby tędy. No, ja jestem chyba z tych pierwszych, którzy muszą wejść, sobie utrudnić. Ale zobaczcie, jak tutaj wyglądają te projektory jeszcze z tej strony. Nie wiem, czy były dwa, może były trzy. Nie wiem, dlaczego w ogóle takie projektory są dwa, a nie na przykład jeden. No chyba, żeby się zepsuł, to wtedy tą taśmę przekładali do innego po prostu projektora. Ten był bardziej zużyty, całkiem możliwe, że z tego projektora najczęściej puszczano filmy. Całkiem możliwe. Co to za drut tutaj jest? Nie wiem, nie chciałbym tego pociągnąć. Spróbuję teraz zejść po tych ojojoj, żeby ino się to nie zawaliło. Bo to tak jest na włosku, a powiem Ci, czujność moja została trochę uśpiona.
Znaczy ja w schodach nie wejdę. Myślisz, że te schody są złym pomysłem? Tamte były chyba lepsze, nie? Tamte schody. Dobra. Myślę, że nie. Dobra, to przejdźmy sobie tutaj. Tu widać, że tu dużo ludzi chodziło, ale jednocześnie na tamtych schodach nie ma tak dużo kroków, więc raczej Po prostu może nie warto, prawda? może nie warto próbować po prostu. Tym bardziej, że ten sufit jest mocno nadwyrężony i może po prostu to kiedyś nie chciałbym, żeby to nam się po prostu przytrafiło. Dobra, zejdziemy sobie po tych schodach powolutku. Patrząc na to, żeby to się pod nami nie zawaliło, nie rozwaliło i tak dalej, i tak dalej. A tutaj najprawdopodobniej to są półki na taśmy filmowe. Tak, to są półki na taśmy filmowe, na 100%. To jest tak, że taką taśmę się wyciągało i ona była schowana po prostu w tych takich półkach, szafkach. Tu jakieś biurko. Być może to jakiś olej, który służył do smarowania tych wszystkich rzeczy. No na pewno to jest zaplecze Kina. tego miejsca, właśnie zaplecze kinowe, prawda? Tutaj się to pewnie wsuwało. Na pewno tak bo było. Tutaj powiem też ci. jeszcze, widzisz? O, Tak, tak to mogło być. Tak to mogło być. to jest A co wnętrze, to? Nie, to jest wnętrze kolejnej szafy. Aha. Był i zał. Korcinie. Czyli włączyć i załączyć, ale myślisz, że... Patrz, jak ładnie odskakują. A, bo ty to naciskasz. No pewnie. Czyli myślisz, że to było tak, że się załączało całe kino? Nie wiem, to jest jakaś szafa zasilająca, więc A to wiesz. może tak być, że na przykład, że zanim się weszło tutaj, żeby, wiesz, włączyć jakiś film, to być może trzeba było włączyć tutaj. Po prostu i wchodzi. I się wchodziło i się robiło swoje tam, nie? Mhm. Dobra, słuchajcie, przejdziemy sobie teraz tutaj do kolejnego pomieszczenia. Tam jest balkon. Chciałbym bardzo pójść na ten balkon, ale na razie zaniecham tego. Przejdę sobie tutaj. Zobaczyć sobie, co jest w tym pomieszczeniu. Tutaj mamy kolejne ubikacje. Tylko tak pobieżnie zerknę sobie tutaj, co tu mamy i jak to wygląda. Aha, tak. Więc po prostu ubikacja. Tu mamy kolejne schody do góry. Powiem wam, że no, pójdziemy tam za chwilę, ile się da. Ale najpierw jeszcze wam pokażę tutaj tą... Nie wiem, czy na to w ogóle da się wejść, żeby zobaczyć to kino. Tędy. Da się wejść. Dobrze cię zobaczyłem wcześniej, bym się wystraszył. I zobaczcie tutaj. Cały sufit jest już bardzo, bardzo wyeksploatowany, zniszczony. Ale szczerze mówiąc, zawsze lubiłem być na takim balkonie, bo ci, co byli na balkonie, to mieli o tyle fajnie, że mogli rzucać w tych, którzy siedzą na dole. Na przykład słonecznik można było na nich sypać, albo kiedyś miałem taką sytuację, że siedziałem tam w pierwszym rzędzie i była taka sytuacja, że ktoś z balkonu rzucił jabłkiem i dostałem jabłkiem. Okej. Ale wiecie co? Ale ja wam pokażę jeszcze tak z bliska. Tam się zawala, więc może nie wejdę tutaj, ale tutaj jak to wygląda z góry. Patrzcie. Krzesełka. Tam strażacy siedzą. Czekają na akcję. Okej. A tutaj, zobaczcie, tutaj musiały wisieć takie zasłony. Jak się wchodziło na balkon, to tutaj były takie zasłony. Ja sobie wyobrażam, że te zasłony mogły być takiego koloru bordo. Tak sobie to wyobrażam.
I tu jeszcze jakieś drzwi. A, tu jesteś. Chcesz jakiś film włączyć? Nie, ale chcę coś zobaczyć. Chodźmy. Ja wiem, że od dołu się źle wygląda, ale w sumie patrzymy na wprost. I chcielibyśmy tak zakończyć, ale Ciebie nie widać. Ja chciałbym, żeby Cię było widać. Żeśmy Ja razem jestem mniejsza zwiedzali jakby, przecież. nie? No tak, ale ciężko Cię ten... Za nami, jak widzicie, mury tego przepięknego kina. Nie wiem, co powiedzieć. Bardzo mi się podobało. Mnie też się podobało bardzo. Moim marzeniem było tak naprawdę być w jakimkolwiek kinie. Jechaliśmy co prawda zupełnie... Ale mówisz o nieczynnym. O nieczynnym. Bo w czynnym już byłeś nie, chyba, no to nie? byłem parę razy, a to w tym nie byłem. Tam ktoś teraz zawrócił. Miejsce jest dość takie popularne, no. Dużo ludzi przychodzi, eksploruje. No, Ale już kończy się fajne światło, bo jest już zachód. tak, już jest zachód. Idziemy, chodźcie, idziemy Dobrze, do domu. no to słuchajcie, Idziemy do domu. trzymajcie się, do następnego piątku. Cześć. Hej. Film tam powinien, a nie w tą stronę. W jakim sensie? Nie puszcza się ludziom w parku, tylko się puszcza tam przez otwory. No ja wiem, ale ja teraz chciałem, żebyś tak otwarła i żeby to było tak fajnie, wiesz? To fajnie też będzie przy zamknięciu. No dobra. Pa. O, zamknięte. No.